Witajcie, jest 2 grudzień. Jak wykopię to i to oraz jakieś epizodyczne mieczyki gdzieś tam posadzone, to będzie już to koniec wykopków. Dali i mieczyków, i kanny. Tak późno jeszcze nie wykopywałam, ale i pogoda pozwala na to, by trzymać się tak długo w gruncie. Najpierw pójdę w miejsce, gdzie mam posadzone 2 bardzo maleńkie kanny i diabli wiedzą, czy cokolwiek przyrosło bulwom, bo były bardzo maleńkie. To zielone to jest żyto wysiane miesiąc temu. Tu nie wzeszło, z jakichś starych zapasów zostało dokupione nowe i ono już zaczęło kiełkować. A w przyszłym roku tu będzie rozłożona agrotkanina, a tam planuję, że nie będzie. Tam będą kwiaty, cała wielka ilość i arbuzy. Raczej tam będzie głównie nasadzenie kwietne, a arbuzy będą pomiędzy dosadzane. No i tu gdzieś mam te kanny. Są takie 2 maleńkie. Kiedyś od kogoś dostałam takie malutkie jak orzechy włoskie. Numer 2 został mi z tamtych i numer 3. To są kanny o takich pstrokatych kwiatach. Nie zakwitły mi. No, jest sukces. Pani Małgosiu, to te od pani, które w grudniu dostałam 2023. Przyrosło. Numer 2. A teraz numer 3. A tamte wszelkie inne właśnie nie przezimowałem. Tak testuję miejsca do zimowania co i rok. Osłanianie ich też ekstra przyrost. Szkoda, że tamte padły. Ale grunt, że coś mi zostało. Pamiątka. Pozdrawiam panią. Jestem zaskoczona ich wielkością, bo były w ogóle niepodlewane, nie nawożone. A z takiego, zobacz, takiego malutkiego przyrosło bardzo dużo. Dobra. Tu mam kanny posadzone, ale już nie z nasion. Nie siałam ich, tylko miałam karpy. I tu jest piękna odmiana. Nie zakwitła, ale liście ma zarąbiste, bo ma jakby lekki bordo, przechodzi w oliwkowy kolor, taki zielony, takie specyficzne barwy. Kanna Assault. I ta sama sytuacja, tak jak w przypadku wszystkich roślin, łącznie z arbuzami, niepodlewane, nie nawożone, bardzo rzadko podlewane, w każdym razie bardzo. Tam za dużo nie zobaczymy przyrostu. Trzyma się ta ziemia, korzenie potężne, ale stwierdzam, że zbyt wiele nie przyrosło. No, miało tak prawo postąpić. I kolejna ta sama, Assault. Też niewiele przyrosła, ale są kanny, które nie mają dużych przyrostów. Zależy to od odmiany. A kiedyś nie wiedziałam o tym. Czyli mamy 2 razy Assault. I co? Przy okazji gdzieś tu mieczek jeden się wykopał. Taka wielkość. Tu się to trzeba będzie oderwać tą dolną część. Aj, jak to się... Dobrze, teraz kolejne mieczyki. Dalie. Mimo że ta długość pobytu roślin, karp pod ziemią, tak długo, ma swoje zalety, bo tak bulwka nie będzie obsychała, prawda? To są też wady. Łodygi, liście robią już się nieraz takie szkliste i rozłażące w palcach. Tu mam dalię, że często, tak jak u mieczyków, no tu jeszcze nie, ale że często po prostu to wylezie z ziemi i nie wiemy, gdzie jest zakopane, gdzie roślina jest zakopana. No to jest wadą.
Już nie przedłużam tego trzymania w gruncie, bo czas rzeczywiście zakończyć, segregację przeprowadzić i takie tam różne, i odpocząć przede wszystkim, bo święta Bożego Narodzenia za pasem. Chwila, moment zleci. Też niezbyt przyrosło, ale miało prawo przy takim traktowaniu. To jest sezon najgorszy pod wszelkimi względami. Czy to nieroślinnymi, czy roślinnymi. Ale tak czasem bywa i oby kolejny rok był lepszy. A tu natomiast mieczyki były posadzone, żółta gromadka żółtych. A nazwa? Coś tam Lux. Nowa Lux. W tym miejscu. I te nie zakwitły. Ani jedne, ani drugie. A tu taka czerwień z Bordeaux. Końcówka nazwy Jack. Te żółciutkie, ładne, duże. Tak, zobaczymy wielkość czerwonych za moment. Dobrze, teraz czerwone. Czy podobna wielkość? Mniejsze. Znacznie mniejsze. I jak zwykle cebuleczki namnażają się, te maleńkie. Ale czekaj człowieku, 2-3 lata aż zakwitną. To już dla bardzo cierpliwych. Mimo że ja mam takie rośliny, gdzie czekam, aż zakwitną po kilka lat. To jednak mam mieczyków, takich cebulek maluśkich. Dużo, sprzed 5, 6, 7 może lat. One leżą. Nadal ich nie wysadziłam, bo jakoś nie mogę się przekonać. Nie chce mi się wierzyć, że takie maleństwa, to głupie co mówię, ale bo przecież siedzę w kwiatkach, ale nie chcę wierzyć, że coś się namnożyłoby. Tu już jakaś odmiana inna się trafiła. To znaczy, że coś zakwitłoby. Może się zbiorę i wiosną rzeczywiście posadzę te stare zapasy maleńkich. O, mieczyków. Tak, to tu jeszcze było coś wsadzone. A tu urwałam. Jest. I w tej części mam kanny. Wolfsong. Tak. Tu kwiatek. I tu. Aha, a tu jest inna. Brązowe liście od pani Ani. O, to najpierw tą Wolfsong zobaczmy. Ona była spora, ta karpa. No, pięknie. Tu jej ładnie przyrosło. Czekajcie. Las. Dobra. Niech sobie czeka. Idziemy po tą o brązowych liściach. Ale zimno. 2 stopnie zaledwie jest. No, będzie co sadzić za rok. Oby się tylko przechowywało.
przechowało bez jakichś tam nadmiernych strat. Dobra nasza. No i tu jeszcze jakaś kanna jest malutka. Może to też Wolfsong. Obok posadzona. Bardzo dużo kan nie kwitło mi. Dobra, będzie taka bezpańska. No i mieczyki zostały mi tu. Niektóre, parę sztuk. W pierwszym rzędzie tu są szkaragi. Siane w zeszłym roku. A tu widać, jak przemarzły liście mimo zacisznego niby miejsca. I tu mi kilka mieczyków zostało i to będą ostatnie wykopki. 2, 3 sztuki. Mam nadzieję, że nie przeoczyłam czegoś. Kurczę, blaszka. Nie, na tym kończę. Pozdrawiam. No i co? W sumie fajnie jest trzymać rośliny tak długo, jak się da. No ale temperatury są już niskie i niekomfortowo się wykopuje. 2 grudzień. Koniec wykopalisk roślinnych. Do widzenia, pozdrawiam.